Dzień dobry. Znowu w Bangkoku. I zapraszam do oglądania. Misja fryzjer. Słuchajcie, na wieczór umówiłem się do tego gościa właśnie na golenie i na strzyżenie. Także thank you, see you. To już mam załatwione. Jak będzie taka usługa wyglądać, ile będzie kosztować, to Wam w tym lub w kolejnym odcinku dam znać. A teraz udajemy się na lotnisko, by zobaczyć, jak długo taki transfer trwa. Ja chcę się przygotować do tego, bo jutro rano już koniec podróży i by mnie coś nie zaskoczyło, jakiś czas przejazdu, korki albo jakieś takie inne sprawy. Więc dzisiaj sobie tak bryknę na lotnisko, zobaczę, ile tam jest terminali. Nie byłem na tym lotnisku, bo to z innego, na inne lotnisko przylatywałem, a teraz z innego lotniska wylatuję. Bilet na lotnisko kupujecie u takiego pana, przechodzicie na bramki, przez bramki. Oni kupują też jakoś automatycznie. No ja nie zagłębiam się w ten temat. Nie mieszkam tutaj. Jestem tu tylko kilka dni. Więc kupuję u takiego pana 40 batów w jedną stronę. No i pojedziemy. Wracam z lotniska i chcę Wam pokazać market Chatuchak. Dojechałem linią metra do końca i trzeba się przesiąść na kolejną linię. Słuchajcie, troszkę irytuje mnie brak oznaczeń takich intuicyjnych. A w zasadzie żadnych nie ma oznaczeń, na które metro się udać, by zmienić metro. Ja wiem, że z tego co czytałem, to są różne metra, chyba różni operatorzy, no ale korzystają z tego turyści i no, fajnie by było się jakoś dogadać, nie? Może tylko ja jestem taki nieogar, ale widzę, że turyści chodzą z tymi komórkami i tak błądzą i tak nie wiedzą, gdzie w prawo, w lewo. No to jest dosyć irytujące. Ja myślę, że to po kilku razach w Bangkoku już idzie ogarnąć. Natomiast przy pierwszym razie tu ci pracownicy tego metra, tych kolei gdzieś się tu kręcą, więc to można zapytać. Ale ja mówię o takich rozwiązaniach intuicyjnych. No, mi tego tutaj brakuje. Dotarłem do marketu Chatuchak. Na ten moment wydaje się nieco tańszy, bo mango sticky rice za 50 batów można ogarnąć, a sok pomarańczowy za 20 batów. Czy to jest z pomarańczy? Z syropu. Uj, to ani koło pomarańczy nie leżało. O, dupę jeża.
To się pan Miedek znowu dał naciąć. น้ำไปซื้อน้ำเปล่าเย็นๆเลยจ้าไปทุกคน Tutaj zaś możecie kupić rzeczy nowe, jak też i używane. Buty również. Bardzo proszę. Nie mówcie mi, że te buty są nowe. Tutaj też coś z używek. เดี๋ยวก่อนเดินกลับใช่ไหม Najwięcej street foodów to na tym markecie. Najgłośniejsi tutaj są. I w zasadzie największy wybór czegokolwiek, co chcecie kupić. Jedyny minus, że ten market jest weekendowy. Dziewczyny w tle śpiewają karaoke, a to taki koloryt chyba Azji. Na pewno stąd nie wyjdziecie głodni, ale pewne jest, że wyjdziecie bez pieniędzy. Słuchajcie, kasa idzie. Dajcie spokój. A w zasadzie nic się nie kupuje. No niby te rzeczy są tanie. Jakieś ciuchy, buty, tylko tanie buty, ale ordynarne podróby. Ordynarne. Koszulki, koszule. No jest jakiś wybór. Nie tylko ciuchy, ale możecie i porcelanę kupić. Możecie i kupić jakąś zastawę stołową, sztućce. Chcę wam jeszcze pokazać tuk-tuki, jakie tutaj mają. Zupełnie inne niż w Indiach, zupełnie inne niż w Wietnamie. Jest to konstrukcja na resorach. No, zupełnie inne opony, zupełnie inne amortyzatory. Inaczej to wygląda. Wyżej się siedzi. No i mają zupełnie inny wydech. Ryczy to niemiłosiernie. Słyszeliście? No to właśnie tuk-tuk jechał. Prędkości też osiągają dosyć duże. A z przodu wygląda to tak. No i chyba rejestrują to też. Dobra, słuchajcie, będę się obcinał. No i bum. Jestem ogolony, obcięty. Już zakładam okulary. O, od razu lepiej się widzę. Zaraz wam mówię, co i jak wyglądało. Koszt fryzjera z goleniem. Czekajcie, bo mi się but rozwiązał. To 250 batów, a mniej więcej 3 dyszki. Takie warunki, powiem wam,
raczej średnie, jeżeli chodzi o czystość i tak dalej, więc pędzę od razu do hotelu, wziąć prysznic, ogarnąć się i jeszcze muszę jeszcze trochę kasy zmienić i pójdę na kolację, ale na kolację, wiem, powiecie, że jestem stuknięty, na kolację taką pizzę mi się chce. W Tajlandii będzie pizzę. Ale dzisiaj już zaliczyłem mango sticky rice. To pewnie widzieliście w poprzednim odcinku. No mam taką zachciankę, to czemu nie? Także to jest jeszcze dzisiaj w planie. Ja Wam już bardzo dziękuję, że byliście w tym odcinku ze mną. Do miłego zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.